Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś jestem sama, ale i tak witam się z Wami serdecznie. Kochani, tak sobie właśnie siedziałam, pracowałam, patrzę w laptop i już jest godzina prawie, że moja śniadaniowa. No i wpadłam na genialny pomysł. A mianowicie wpadłam na taki pomysł, żeby zrobić z Wami śniadanie. A bardziej pokazać Wam moje śniadanie. Zrobimy je niby razem, ale będę ja robiła, a Wy sobie popatrzcie. Jeżeli macie ochotę na takie śniadanko dzisiaj, w sumie niekoniecznie musi być to śniadanko, bo to można zjeść również na obiad. Ja to dzisiaj zjem na śniadanie. To zapraszam do dalszego oglądania. Tak, zostańcie ze mną. Oto, kochani, są produkty, których potrzebujemy do wykonania mojego śniadanka. To znaczy ja w tym momencie potrzebuję, a Wy jak się zdecydujecie je przygotować, to też będziecie tych produktów potrzebować. Tak więc tak, zaczniemy od łososia. Ja mam taki w koperku. Kawałek sera, papryczka, awokado, jajo, serek. Ja mam dzisiaj serek Almette śmietankowy. Troszeczkę zielska. Pamiętajcie, że zielsko jest bardzo ważne i zielsko trzeba jeść. Oczywiście podstawa, czyli cukinia, mąka migdałowa, tutaj już mam ją odmierzoną, łuska babki jajowatej, przyprawy ja mam w postaci soli i pieprzu i troszeczkę koperku. Oczywiście lista i gramatura podana jest teraz na ekranie, jak i kaloryczność całego dania i proporcje makroskładników. I jeszcze dodaję, że te proporcje podaję Wam na 2 porcje, a wyliczenia dotyczą jednej porcji, jednego dania, no, żebyście wiedzieli to. Cukinię, kochani, sobie już starłam na tarce, posoliłam ją, posoliłam solą, nie, masło maślane, posoliłam ją i odstawiłam na około 10 minut, jak widzicie, nie wiem czy widzicie, ona puściła sporo wody i to jest bardzo ważne, żeby ją, żeby właśnie tak ją przygotować, bo ta woda nie jest nam do niczego potrzebna. Piekarnik już się rozgrzewa. Starłam też ser na tarce. No i teraz, kochani, nic innego, tylko łączymy nasze składniki. Ja sobie tutaj muszę zdjąć pierścionki, bo będę grzebała sobie w cukinii. Także cukinię należy bardzo porządnie odcisnąć. Zobaczcie, ile ona ma wody. I to wszystko, tego wszystkiego trzeba się pozbyć. Cukinia musi być sucha. Jeżeli chcecie, możecie nawet przez taką gazę przecisnąć. Ja uważam, że ręce do tego wystarczą. Dobra. I dodajemy to do sera. Cukinia już jest wyciśnięta, mieszamy ją z serem. Dodajemy mąkę migdałową. W tym czasie już rozgrzewam sobie piekarnik do 170 stopni. Bo będziemy piec, więc piekarnik raczej gorący jest potrzebny. Troszeczkę soli. Soli tutaj nie za dużo, ponieważ sól była już w cukinii, więc dodaję tylko trochę. Dodaję pieprzu. Dodajemy odrobinę, oczywiście napisałam Wam ile, łuski babki jajowatej. Łuska świetnie zagęszcza nam wszystkie potrawy, także ten produkt idealny, to jest błonnik, który w diecie jest bardzo, bardzo istotny, a ta łuska jeszcze ma taki plus, że idealnie nadaje się właśnie do wypieków, do pieczywa. Ona świetnie zagęszcza, nawet do sosów można dodawać. Ona świetnie zagęszcza potrawę i pamiętajcie, że błonnik jest w 100% wydalany z organizmu, czyli błonnika nie wliczamy do naszego makro. Dobra, mamy to dodałam. Aha, napisałam, ale nie powiedziałam, że jeszcze dodajemy łyżkę oliwy z oliwek. Oliwy z oliwek. Teraz wszystko mieszam. Możecie zrobić to ręką, będzie wygodniej. Ja tutaj tak kulturalnie muszę na wizji łyżką mieszać, nie? Ale zaraz i tak pewnie ręce przejmą tutaj robotę. Ponieważ właśnie z tej masy takiej, z tego ciasta cukiniowego, serowo-cukiniowego można powiedzieć,
musimy uformować, w sumie kształty to są dowolne. No ja zrobię okrągłe placki na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i kochani na 170 stopni piekarnik i pieczymy to około 30 minut, ale tak jak zawsze powtarzam, że to jest zależne od piekarnika, jak Wasz piekarnik piecze. Także ja przygotuję teraz już plecuchy i one powędrują do gorącego, do nagrzanego już piekarnika. Takie pięknotki sobie właśnie przygotowałam. Są to takie bardzo cieniutkie placuszki, takie tortilki. Ręcyma, kochani, ręcyma, po prostu to tak uklepałam, co zresztą widzieliście. No i teraz mamy sól do piekarnika. Ależ, kochani, to pięknie wygląda. Po 20, z jednej strony oczywiście jest bledsze, a z drugiej ciemniejsze, ponieważ pod koniec pieczenia włączyłam samą górę, żeby jeszcze troszeczkę się przypiekła. I teraz kładę sobie na tej ciemniejszej stronie i przygotuję całą resztę, czyli na ciepłą tortillę rozkładam sobie serek śmietankowy. W moim przypadku dzisiaj jest to Almette, ponieważ uważam, że serek Almette w ogóle idealnie pasuje do łososia, a dzisiaj w środku również znajdzie się właśnie łosoś. Posiekałam sobie już tutaj koperek, więc całość sobie posypuję koperkiem. Wiecie, że jestem głodna, nie? Ja zawsze jestem głodna, jak z Wami gotuję, to zawsze jestem głodna. I tym razem też tak jest. Dodaję zielsko. Ja mam tutaj taką mieszankę sałat z przewagą rukoli, bo uwielbiam rukolę i uważam, że jest przepyszna i nadaje się jako dodatek do bardzo wielu dań. Dodaję oczywiście moje awokado mięciutkie. Pamiętajcie, że awokado musi być mięciutkie. Już chyba do znudzenia to powtarzam, nie? Bo zawsze chyba to Wam mówię, że awokado musi być miękkie. Dodaję papryczkę. Wszystko dzielę na pół, no bo wiadomo, że mam dzisiaj 2 porcje. Ja zawsze robię na 2 porcje. Może nie zawsze, ale w większości i zawsze Was o tym informuję, jeżeli tak jest. Papryka, witaminka C. No i przede wszystkim piękny kolor, co nie? I łosoś. Też sobie go pokroję w takie paseczki. I kochani, teraz to po prostu zawinę i wciągnę, aż mi się uszy będą trzęsły. Jak Wam się podoba moja propozycja dla Was? Jak dla mnie wygląda kusząco. Oczywiście to są dodatki, nie patrzcie na to, liczy się to, co jest w środku. Wszystkie proporcje znacie. Jezu, idę jeść, bo jestem strasznie głodna, a już jest czas mojego śniadanka. Jeszcze raz spójrzcie na ten piękny widok. Jak dla mnie on jest bardzo ładny. Nie wiem, czy tak samo widzicie z tamtej strony ekranu, ale ja widzę na żywo i po prostu czuję ten zapach i śmigam już jeść. Oczywiście dziś również wpada u mnie kawka kuloodporna. No, kawa kuloodporna to każdy, kto chociaż troszeczkę interesuje się dietą ketogenną, doskonale wie, że jest to, Jezu, jak ona pachnie, kawa z tłuszczem. U mnie dzisiaj jest olej MCT. I kochani, dzisiaj sobie pozwolę na małe co nieco, ponieważ mam coś, co zdecydowanie mogę Wam polecić, co po prostu tak mi zasmakowało. Ja generalnie, będąc na tej diecie, przestało mnie ciągnąć do słodyczy, bo tak to właśnie działa. Nałóg zupełnie już odpuścił. Czasami oczywiście raz na jakiś czas mogę sobie również pozwolić, jak każdy normalny człowiek, bo dlaczego nie? My również możemy. I właśnie chciałabym Wam pokazać coś, co właśnie tak jest pyszne, tak genialne i tak idealnie nadające się na naszej diecie do kawki, że głowa mała. Ciasteczka, dam Wam link oczywiście w opisie. Słuchajcie, te ciasteczka są po prostu genialne. To są z orzeszkami, ale zobaczcie, jak one wyglądają. One są chrupiące, są pyszne i po prostu chyba jestem znowu uzależniona. Oczywiście żartuję, ale jak najbardziej na te ciasteczka możemy sobie pozwolić do kawy. Przepraszam bardzo, ale musiałam, bo są tak smaczne. Naprawdę niskowęglowodanowe, polecam. Dam Wam link w opisie. Ja popijam sobie moją kawkę, chrupię ciasteczka
i zapraszam Was oczywiście, no już niedługo, bo jak sami widzicie, widujemy się coraz częściej. Mam nadzieję, że już nic nam nie stanie na przeszkodzie i dalej tak będzie. Życzę Wam smacznego. Mam nadzieję, że już następnym razem zobaczymy się w większym gronie, czyli moja szefowa będzie mi pomagała. Jeżeli macie taką ochotę nas oglądać i korzystać z naszych przepisów, to zapraszam do subskrypcji naszego kanału, ponieważ wiem, że dużo więcej osób ogląda nas, a nie subskrybuje, a będziecie wtedy na bieżąco. Do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam serdecznie z pyszną kawką i ciasteczkami. Do zobaczenia, pa pa.